Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie zakupuj korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie możemy, kupuj na energię. Proszę Państwa, ja nie mam pojęcia, co jest nie tak z tym Warhammerem, ale on i wam, i my przy każdej kampanii błyskawicznie szybko się nudzi. I wiem, że mamy tam niedokończoną kampanię worków, tych nowych DLC-kowych, tym Gurbandem, tym takim sprytnym, cwanym workiem, co tam sobie cwane plany wymyślił i workowo imperium plądrował. Wiem, że ta seria jest niedokończona, my ją sobie będziemy kontynuować na streamach. Natomiast zaczniemy nową serię, żeby nie było. Taką, którą prawdopodobnie skończymy, bo sobie zrobiłem małą analizę i doszedłem do wniosku, że nasze wszystkie serie Warhammerowe de facto skończyliśmy i dograliśmy tylko jedyny raz w Warhammerze 2 Quitchkiem kampanię kręcenia wirem, tą fabułkową. Więc padłem na pomysł, że jest duża szansa, jeżeli się zepniemy, przypocimy, to uda nam się w Warhammerze 3 rozegrać od początku do końca kampanię Katarzynką, carycyną naszą, w tej kampanii, gdzie tam się chodzi po tych piekielnych preclach. Tam te takie piekielne precle są, co schodzisz każdy poziom niżej i tam coś trzeba robić. Z Kislewem oczywiście, Hurdur, Husaria, naprzód Polacy. I to jest, myślę, moment, w którym moglibyśmy spróbować rozegrać Warhammera 3 od początku do końca z napisem brawo Amebo, w końcu dograłeś do końca zwycięstwo. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się i wam dotrzymać tego Warhammerowego zobowiązania, aby spaczenie nami rządziło. Zobaczymy, czy da radę. Ale coś musi być na rzeczy. Coś musi być na rzeczy, że takiego Medievala na Divine Conquer to można klikać turę za turą i wszyscy z uśmiechem na twarzy i z wypiekami czekają, kiedy kolejna wieżyczka zostanie postanowionego przez wieżyczkowego, a tutaj prowadzić 3 pełne armie, bitwa na automacie, go next. No, coś w tym musi być. Dobra, rozpocznijmy tą kampanię nieszczęsną. Przypominam, komentarze pod statystyki YouTube'owe, mucho importante. Królestwa Chaosu to jest ta fabułkowa kampania, pewnie każdy z was kojarzy. Tu mamy ograniczoną mapę i ograniczoną liczbę frakcji. Znaczy mapa jest ograniczona, ale jest więcej prowincji chyba, więc to gdzieś tam się balansuje. Mamy nasz Kislev i naszą Katarzynkę Carycynę z początkowymi jednostkami. O, proszę bardzo, już jest husarzo, właśnie, mamy jednych husarzy, tu będzie trochę mechaniczek, trochę fabułki. O tym wszystkim będziemy się w międzyczasie zaznajamiać. Mapa wygląda w ten sposób. Także no, mamy wycięty de facto północ Imperium i tylko te chaosowe, norskowe, spaczeniowe rzeczy, a tu są te precle piekielne. Nie mylić z preclem tym elfiackim na środku. Oni też mają tego precla i tam ten wir się kręci. No. Ustawienie kampanii bardzo trudny i jeszcze zdałem sobie sprawę, że zrobimy taką, może nie speedrun tej kampanii, ale będziemy dużo rzeczy wycinać i przyspieszać, żeby nam się nie znudziło, żeby jak najwięcej materiału skondensować w tych pierwszych odcinkach, żebym ja wytrzymał i żebyście wy wytrzymali. Także bardzo trudny. Największym problemem chyba i bolączką będą te wyskakujące armie, bo tutaj chaos się pleni i będą spawnujące się armie nie wiadomo skąd, gdzie i na co, bo tak, i będziemy musieli z tym jakoś sobie poradzić. To jest fabułka. Fabułka jest taka, że musimy uratować Ursusa, tego niedźwiedzia, i to jest cała fabułka, która nas interesuje. Będziemy skipować te takie rzeczy, no bo wiadomo. To również małą drogą i tego pana skipiemy, bo wiemy, co mamy zrobić, jeżeli chodzi o tą kampanię. Szczegóły rozgrywki ja wam na szybko opowiem. Oczywiście pierwsza bitwa, no ją trzeba klasycznie rozegrać, no bo to tradycja. Mamy pobożność, którą wydajemy na błogosławieństwa od tych kislewskich bogów i mamy wyścig z cerkwią. Kislew jest podzielony na więcej niż 2 state, ale tutaj ścigamy się te dwa główne, czyli Caryca Katarzynka i Konstantyn Patriarch na popleczników. To zdobędzie więcej popleczników, konfederuje drugą stronę, tu dostajemy oczywiście poszczególne bonusiki. A możemy zyskać popleczników poprzez szekielki albo pobożność. Także tu jest kilka mechanik, które nas zainteresują. Jeszcze chyba był ten lodowy dwór. Tak, mamy jeszcze lodowy dwór, można czarownicę kręcić i mamy atamanów, których można jako zarządców przytentegowywać do prowincji. Mamy naszą Katarzynkę. Mamy takie rusko-tatarsko, trochę polskie jednostki. Klimat generalnie takiego carstwa rosyjskiego z elementem polskim, husarskim. Znajdujemy się tutaj, tu jest większość imperium, które jest wycięte, ale chyba tutaj powinna być Elżbietka jako imperium? Mi się coś kojarzy? Chyba Elżbietka to jest z imperium.
kilka frakcji imperialnych jest. O, Konstantyn, ten bandyta, my się nie lubimy. Nasza czaryca nie lubi tego patriarchy, nie lubi. I musimy z nimi walczyć o dominację nad całym Kislewem. Kislew podzielony, stolica Kislewu, Wielka Katarzynka, tylko jedna kislewska prowincja, no być nie może. Zaczniemy sobie od, czekajcie, co ci bogowie dawali? 1 za wzniesienie budynku, wpływy z opłat handlowych, 2 podczas toczenia bitew, ok, przy awansie postaci i 5 za zajęcie osady. Zrobimy sobie może Saliaka, bo teraz nam będzie awansowało na początku postaci, zaraz też zrekrutujemy drugiego bohatera i daje rozwój plus 20 i uzupełnienie strat, więc to się chyba przyda. 88 pobożności machniemy. To chyba trwa przez 5 tur? Przez 5 tur? 5 tur? Ile tur? 10 tur, okej, świetnie. Dobra, Katarzynka. Tu mamy co? Norsemeni, bandyci, rzezimieszcy, wikingowie z północy przybyli na ziemię Kislewu. Katarzynka musi ich wyjaśnić. Szybka, dziewicza bitwa. Przy okazji właśnie muszę ogarnąć, czy kamerkę jeszcze wyżej. I jeszcze wyżej kamerkę. Może na samą górę, o, mniej więcej. Żeby nie zasłaniać w warhammerowym wyrobie Total War podobnym, rozpoczynamy. Zapodamy sobie takiego speedruna, że w tym odcinku będziemy jeszcze na 7. preclu piekielnym się kręcić. Tak wam mówię. Dojdziemy do 7. precla piekielnego. Tam pamiętam, że jeden precel jest chyba taki fajny, że cię kusi jakimiś chorymi boostami. I tylko po to, żebyś nie doszedł do końca. Ja nie wiem, czy czy ja wytrzymam. Czy ja nie wezmę tam tych szekielków. Ale to nie uprzedzajmy faktów. Ta nasza Katarzynka coś umie? Umie robić z odmrożenia swoim pocałunkiem. Aha, rozszerzający się obszar w kształcie stożka, ok. I daje debuffy na prędkość. Super, cieszy mnie to niezmiernie. Poślij naszą armię do przodu, nie do tyłu. Do tyłu to zaraz tam dywizje odpowiednio się wami zajmą. A, jeszcze mamy Kicię. Kicia, która jest chyba do snajpienia, polowania na wrogich bohaterów, generałów. To Kicia poluje. Lodowa Kicia. No i oczywiście jednostki kislewskie. Proszę bardzo. Wielkie tarcze. My chyba głównie będziemy bazować na tych My Lady, nie? Bo tam coś Katarzynka pod nich miała. Ale to zobaczymy, jak nam się uda. A, bo wy jesteście takimi łucznikami. Husaria, szarżować. Wy możecie łostrzeliwywać. Bo tu wszystko u nas strzela w Kislewie. Dobra, do przodu, pyk. Kicia. Kicia polujemy. Katarzynka, a machnij tutaj tego rozwieracza. Dobra, rozwieracza machnij. No i git. Husaria wjechała w koteły. Ostrzelać tego. Chociaż nie, te koteły z Husarią padają. Husaria miała coś takiego, że... Znaczy Katarzynka wręcz to nie walczy. Katarzynka jest zbyt cenna, żeby wręcz walczyć. Katarzynka cofnij. Katarzynka tylko sypie śnieżkami, rzuca w oponenta. Macie tryb walki dystansowej? Nie, tylko się obracacie. Ta Husaria miała coś takiego, że ona po szarży ma tam jakieś boosty, żeby stać i walczyć w miejscu. Nie trzeba nimi od razu odjeżdżać. Naprzód Polacy, uderzać Husaria! Za wielki Kislew i naszą carycę Katarzynkę! O, dobrze. Wrogie wojska zmasakrowane. Wrogie wojska pierzchają przed potęgą Katarzynki. Jak mnie teraz zastanawia, ja ustawiłem bardzo trudny poziom trudności, nie? Bo na początku gadałem i zapomniałem. Ostrze szronu dostała, a siła zwarciu, atak zwarciu, siła broni. Katarzynka, taki dobry itemek na początek? Ty, dobre. Weźmiemy tutaj sobie pobożność, chyba pobożność na razie lepiej zyskiwać, farmić, bo tam te bonusy niewielkie. Dostaliśmy bohaterkę, świetnie. Katarzynka awansowała, więc też powinniśmy dostać pobożność za to. Nie, popleczników powinniśmy dostać za zwycięstwo, tak? Czekaj. Przy awansie postaci, uzyskiwanie poplecznicy +1. No i Katarzynka awansowała. Katarzynka nie awansowała! No dobra, ale na pewno to co zrobimy, to zrobimy tak. Przede wszystkim, jakie my tu mieliśmy adykty, szanse epidemii, koszty werbunku bohatera, koszty werbunki, przychody wszystkich budynków, kontrola zasięg. Tu nie mamy nic do rozrostu populacji. A szkoda. Lubię zawsze wrzucać sobie w Warhammerze ten edykt, który daje szybko rozwój populacji na start. Mucho importante. Zwerbujemy sobie Lorda. Lorda, który pancerz, atak zwarciu. Dobrze, zdobyte doświadczenie, dyscyplina. Weźmiemy Jargonieja Torckiego. To będzie bohater posiłkowy. Na razie wejdziesz sobie do miasta. Czarownica. Katarzynka sama z siebie jest czarownicą. Bez obrazu oczywiście. W sensie czary mary robi. No i druga chyba czarownica by tylko jej przeszkadzała. No ale docelowo niech z nią biega. Przy okazji szekielki dostaniemy.
Moja droga, do tej wioski nie dojdziesz, także stań sobie na granicy prowincji. Możesz dowerbować lekutko kozaków więcej, aby mieć w swojej armii. I co my możemy tu machnąć? Możemy skórki z niedźwiedzia. Niedźwiedzie chyba są święte w tym, w Kislewie. To niedobre by było. Gildia świecarzy, rozwój plus 30. To pewne, budynki chyba ekonomiczne. O, tu mamy kolejny rozwój plus 30. Co ty gadasz? 2 budynki pod rozwój? Ależ to by dobre było, tylko czy nam ekonomia wytrzyma? Nie powiem, trochę kusi stragalnik. To jest prawie 500 szekli na start, które już by od trzeciej tury zaczęłoby nam ładnie zarabiać. Jeszcze bonusy za opłaty handlowe. Ale nie, weźmiemy. Nie wiem, czy dobrze robię, zainwestujemy w ten szybki rozwój. Moglibyśmy też machnąć w lepsze jednostki. Nie, na razie spam zwykłych kozaków. Technologia. Co my tutaj możemy robić w technologiach? Kislewska technologia podzielona na działki. Zaczniemy od chłodni. Rozwój plus 10, czyli tak, tu jest rozwój plus 10, od naszego boga mamy rozwój plus 20 i tu będzie rozwój plus 30, plus 30. To jest plus 90 rozwoju, bo tak. Chyba dobre na początek. Chyba akceptowalne. Pierwszy kwestior, zwerbuj liczbę nowych jednostek robimy. Szybka jeszcze dyplomacja poskoczę. Trochę poczarowaliśmy dyplomatycznie i nagle 5000 skarb, co się znalazło. Ho. Dobra, skipnijmy turę. Zobaczmy, co przyniesie pierwszy znajomy końca tury w Warhammerze 3 w wyrobie tak zwanym Total podobnym, a to nam dało zrobienie questa. Fajnie, questor zrobiony. Znowu coś dostaliśmy. Co my dostaliśmy? Zajmij następującą osadę. No oczywiście, że nasza Katarzynka tam już biegnie i znowu nie dobiegnie. No niestety Katarzynka, zasięg ruchu, mapa jest powiększona, w sensie jest wycięta, ale jest rozciągnięta i wrzucone więcej rzeczy na tą mapę. Dobra, no to podejdź już pod samą krawędź osady, żeby w następnej turze to zdobyć. Ty od razu werbuj więcej kozaków, zwłaszcza, że mamy 2 sloty werbunkowe dodatkowe i tańszy werbunek. Tu od razu rozwój plus 40. Koszty budowy, a to są koszty budowy, dobra, to zrobimy ciebie, pyk. No i nie czekając, znajmy końca tury. No i świetnie. W następnej turze możemy postawić gildię garbarzy. Rozwój plus 40, koszty budowy minus 15. Minus 15 koszty budowy. Bardzo fajny budynek. A jeszcze jakby był jakiś edyk na tańszą budowę albo technologię. Katarzynka, czy ty sobie poradzisz z tym czymś? Pyrrusowe zwycięstwo. Nic nie tracimy, to myślę, że możemy machnąć na automacie. Bo i tak w tej chwili posiedzimy. 6 pobożności, 1500 szekla. Pokojowa okupacja. To są ziemie Kislewu, które wyzwalamy. Do pana Aragorna tutaj miejsca nie ma. Dodatkowe szekielki, dodatkowa pobożność, no początek leci niesamowicie szybko, jeżeli chodzi o rozwój. A tutaj mamy klan Robespierów. Klan Robespierów to jest klan kislewski, który wypowiedział posłuszeństwo Katarzynce i trzeba go za to ukarać. Tobie bym zmienił imię. Imię, które będzie pasować. Od dzisiaj jesteś mocarny Boris, no bo on ma te bonusy, wziąłem go, bo miał te bonusy do walki, zwarcie, obrony, zwarcie, więc będzie mocarnym Borisem, jako bojar i będzie sobie tutaj siedział. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy koszary pod kłozaków. Ja bym te koszary stąd wywalił, machniemy jeden budynek, żeby troszeczkę szekielka więcej zdobyć. Katarzynka niech sobie rekrutuje zwykłych kozackich łuczników i tutaj również niech rekrutuje, w sumie 2 tury posiedzi 2 tury. Rekrutuj tu sobie na globalnym i Boris niech tutaj normalnie też trochę przyspami tych zwykłych. Na razie nasz kislewskie imperium się zbroi. I Katarzynka awansowała, to nam powinno dać popleczników. Jej, pierwszych 2 popleczników, ale ten edyk, znaczy tego bóstwo wziąłem głównie dlatego, żeby jak najszybciej 3600, a my szekli nie mamy. 3000 szekli. Aha, bo to 2 nadwyżki, to jeszcze nie musimy inwestować, ok? Katarzynka, na pewno piechura dostaniesz i na pewno inspiracja pobliskich żołnierzy. I dostała jeszcze czarownica. Czekaj, my dostajemy... i przy każdej postaci 1, dlatego mamy 2, to by się zgadzało. Nasza czarownica dostanie znalezienie magicznego artefaktu. I jak już jesteśmy przy postaciach, to bym chciał, żeby mocarny Boris dostał... Tak, dostaniesz to ostrze szronu. Katarzynka docelowo walczyć z Warcią nie będzie na razie, bo jest zbyt papirowa. Ale ty gdzieś tam tym toporkiem machać będziesz. Minus 115. Otrzymujesz misję. Zyskaj 50 popleczników. Spróbujemy zrobić, zwerbuj określoną liczbę 20 nowych jednostek. Zrezygnowałem z rekrutacji dodatkowych kozaków, bo uznałem, że w sumie szkoda czasu, bo oni tak się w miarę odnowią, a my musimy cisnąć i jeszcze raz cisnąć. Wejdź sobie może w mały tryb obozu. Ogrzy najemnicy są do wynajęcia. Te pierwsze ogry są strasznie słabe. Raczej ich nie będziemy werbować. Tak mnie się wydaje.
Mocarni Boris. Mocarni Boris chyba więcej jednostek rekrutować nie będziemy, bo wejdziemy na minus. Także mocarny Boris biegnie do naszej Katarzynki, żeby ją wspomóc, a przy okazji również levelować. A tutaj machniemy sobie... A, tu straganów nie możemy. Te stragany są, możemy tylko plac targowy, to jest 116. Dobra, to machnij na razie plac targowy, żeby ta osada po prostu szekielki gromadziła. A rozbudować będziemy, inwestycje będziemy kumulować w Kislewie. Za 3 tury potrzebujemy dużo szekla, żeby rozbudować miasto. Chociaż tu będzie tańsza, a minus 15 będzie koszty budowy, więc trochę przeoszczędzimy. I już mi się podoba, szekielek przeoszczędzony będzie. Opracowana technologię, tempo uzupełnienia strat, rozwój plus 10. Brzmi dobrze i uzyskano pomocnica. Kosar z Kislewa dla naszej czarownicy. Zasięg ruchu na tej kampanii plus 7. Czyli jeżeli ona jest bohaterem i dostała poplecznika... O, dostaliśmy, znaczy poplecznika. Popleczników to my dostaliśmy za jej awans, ale za to, że dostała pomocnika, to ona też dostaje plus 7 na mapę? Ciekawe. Czy mocarny Boris dobiegnie? Dobiegnie Boris. Super, żebyś też awansował. Na ile jeszcze tur mamy to błogosławieństwo? Przez 6 tur. Teraz jeszcze każdy z nich trochę poawansuje. A tu mamy chyba armię ogrów. 3 postacie docelowo mogą awansować. Także pyk. Dobra. Jakieś ziarno odrodzenia zdobyliśmy. Boris nie awansował. Boris nie awansował. Ciupinkę mu brakło. Dosłownie ciupinkę mu brakło, aby Boris awansował. Mamy ogry na naszych ziemiach. Te ogry plądrują. I mogą być niebezpieczne, jak i mogą być pożyteczne. Zobaczymy. Katarzynko droga, co ty dostaniesz? Ty musisz być czarownicą. Ty musisz być czarownicą. I ty musisz czarować jako czarownica. 3700 skarbców, 100 szekli na turę. Gdzieś tam powoli szekielek zaczyna się odbijać. Za 2 tury rozbudowujemy Kislew. W znowu zajętym Igorewie mamy sanktuarium cerkwi, które daje nam pobożność uzyskanych popleczników. Zostawimy sobie. Chciałem to zmienić na beczułki, ale niech będzie ta pobożność. I z nowej technologii rekonwalescencja. Tempo uzupełnienia strat plus 2, czyli nam się będzie kombić łącznie plus 5 i mamy jeszcze kolejne plus 5 do rozwoju naszych prowincji. Nie wiem, czy dobrze robię, że tak fokusujemy ten rozwój. Ty, no co jest? Halo, przecież tam awansowali i mamy tylko 2 popleczników? Coś mi się nie zgadza. Przy awansie postaci. No w tej turze nam awansowała, przecież Katarzynka ma 4. poziom. Ty masz 3. To ile razy ona już awansowała, to jest 2 tylko. Mi się nie zgadza. Coś czuję się oszukany. No jeżeli będziemy szeklami sobie popleczników dokupywać, skoro patriarcha oszukuje. Czy ty, mocarny Borisie, poradzisz sobie samodzielnie z zajęciem fortem Jakowa, jeżeli tu nie będzie garnizonu? A wydaje się na to, że nie ma garnizonu, to w następnej turze tam dobiegniesz i zdobędziesz fort Jakowa. Świetnie, natomiast Katarzynka... No ja zaufam na razie tym łogrom. Moglibyśmy ich prewencyjnie przyatakować, ale na razie tego robić nie będziemy. Katarzynka się ustawi pod Wolfgard i zrekrutuje więcej kłozaków. Znowu jesteśmy na małym minusie. A przydałyby się szekielki. Ale przydałaby się też armia. Dużo rzeczy by się przydało. Na razie jest fajnie, przyjemnie, nie? A zaraz nam zaczną się pojawiać armie chaosu, nie wiadomo gdzie, jakieś portale zaczną wypełzać z podziemi, z których to tejże portali zaczną wypełzać jednostki chaosowo-spaczeniowe i wtedy zacznie się płacz i zgrzytanie zębów. Mocarny Borys Pyrusowo to wygra, także akceptujemy. Czemu minus 2 poplecznicy? A, bo my tracimy popleczników, jak zajmujemy ziemię Kislewu. No przecież... No ale my musimy, dobra, ja już czaję. To dlatego. No bo, no to wyjaśnię, ale my musimy zająć klan Robespierów, bo on się nie da skonfederować, nie? On nawet nie chce zawieszenia broni. O, teraz by chciał zawieszenie broni. Chciałbyś zawieszenie broni i... Do Konfederacji nie dołączymy. Ale nie, my musimy zająć bo ty masz Prag, który jest samo z siebie dużym miastem, a tu jest cały staging, my musimy to zająć. Potem będziemy się bawić tych popleczników. Na razie twarda rąsia carycy Katarzyny musi ukarać... O, szkurcz, cholipka. Jak silny to jest garnizon? Niewielki. Moglibyśmy stoczyć wielką bitwę czasów naszych. No to co? Wielka bitwa czasów naszych? Stoczymy tą bitwę. Stoczymy tą bitwę YOLO. Co złego może się stać? On ma tam jakieś śmieciowe jednostki. A ty mi mówisz, że pyrusowe zwycięstwo i tracimy wszystkich kozaków i husarię. Oponent, nie zasłaniam kamerkami, nie zasłaniam, posiada hordę jakichś gównianych tataro, kozako. Ma 1 oddział bojarów, tak? Kozacy z wielką bronią, ale to są same gówniane. Kislewscy wojownicy.
Myślę, że nasza husaria będzie pięknie w to wjeżdżać i rozjeżdżać. A dawajcie, machniemy jeszcze w tym odcinku bitwę. Tylko to nie będzie szturm na osadę, nie? To będzie bitwa w polu. Idealnie. Posiłki wroga są za 2 minuty. Wróg ustawił w miarę się blisko, także spróbujemy go zraszować. Spróbujemy go zraszować, zanim przyjdą posiłki, to pozbędziemy się części armii oponenta. Także naprzód będzie fajna szarża husariem, jeżeli się nie przemieści, to tutaj będziemy... No nie, wracaj tu! Nie uciekaj, chodź! Szarża husarii będzie. Husaria powolutku. Katarzynka będzie czarować. Mamy ile wiatrów magii? Całe 10 many, więc będziemy czarować, rzucać. Z Kislewem jest taki bonus, znaczy taki problem i taka zaleta, że u niego praktycznie wszystko strzela. U nas wszystko strzela, więc u oponentów wszystko będzie strzelać, więc trzeba mieć to na uwadze, żeby nam husarii zbytnio nie postrzelali. Widzę, że Katarzynka trochę forsuje do przodu. Dobra, myślę, że husaria może rozpocząć swoją szarżę, żeby reszta piechoty mogła bezpiecznie dobiec. Bezpośrednia szarża, chcę to zobaczyć, mówię, chcę to zobaczyć, żeby sobie spokojnie zaszarżowali. Te strzały raczej niewiele wam zrobią. A nasza kawaleria się rozpędza. Hurra, Polacy, naprzód husaria, uderzać! Pięknie zmietli tych kozaków. I o to chodziło. I o to chodziło. Dobra, i teraz reszta armii. Wy od razu się w nich wbijać, nie strzelać. Chodzi o to, żeby jak najszybciej zmiażdżyć te pierwsze siły. Posiłki za ile? Minuta. Idealnie planowo jesteśmy o czasie. Wystrzelać po tych. Wystrzelać po tych. I wy powiedzmy strzelać po tych. Kicia niech wjeżdża w tych drugich łuczników. Husaria trochę ucierpiała. Myślałem, że mniej od tych kozaków od strzału dostaną. Na razie niech sobie stoją i walczą z nimi. Bo ładnie ich masakrują, dosłownie ładnie. Po tej szarży mają takie bonusy do walki zwarci, że to jest piękne. Katarzynka na razie chyba czarów na nich zużywać nie będziemy. Dobra, oni panikują. Jak spanikują, rozjedziecie się, jeszcze raz będziecie szarżować. Tutaj reszta nasza piechota dobiega do oponenta. Kicia wskoczyła. Gdzie jest Kicia? Kicia dobiega. Kicia szarżuje. Dobra, posiłki wroga się zbliżają. 30 sekund. Dobra, rozbijemy pierwszą armię, zanim nadejdzie druga. Idealnie. Dobra, zaszarżuj teraz na tych. Nice. Przypomniałem, że my szturmujemy de facto osadę. Tu de facto jest szturmowana osada. Oponent posyła kawalerię. No dobrze. My mamy tyle jednostek strzeleckich, że ta jego kawaleria... A to jest kawaleria strzelecka? Nie, to jest kawaleria... Co to jest ta kawaleria? Co on robi tą lekką kawalerią? Co ty robisz? Przepalasz tą kawalerię jak dzban! Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Nie podoba mi się to, że naszą zasadzkę husarii odkryli jacyś dzicy kozacy. I no niestety z włóczniami, ale ta szarża chyba ich zmiażdży. Dobra, weź ich zmiażdż do końca. No dobra, przypaliłeś kawalerię. To mnie się podoba. Teraz będziemy czarować. Straciliśmy de facto mocno, nam został obity jeden oddział kozaków z włóczniami. A to boli, bo to mamy niewiele jednostek de facto takich frontowych. Większość naszej armii po prostu szczyla. I trzeba będzie jak najszybciej teraz zainwestować w ten lepszy budynek koszar, żeby już te lepsze jednostki piechoty rekrutować, bo nie możemy cały czas na tych samych kozakach biegać. I widzę, że on nie chce skusić się na naszą małą zasadzkę. Liczyłem, że po prostu całą swoją masę rzuci na tą piechotę stacjonującą tutaj. I że będziemy dość na wąskim obszarze walczyć i Katarzynka zacznie tam czarować, jak wszyscy będą stłoczeni. Ale widzę, że lwią część piechoty śle do lasu, gdzie jest nasza husaria schowana. To niedobre akurat, to bardzo niedobre. To bardzo niedobre, trzeba coś z tym podziałać. Lodową gwardię naszą poślemy na flankę. Myślę, że oni sobie przy pomocy husarii fajnie będą działać. Ty, no patrz, znowu ci kozacy wracają. To są skajweny czy kozacy, że panikują i co chwilę wracają? Też może być problem, jakby on postanowił stać i cały czas w nas strzelać. Wtedy musielibyśmy mimo wszystko atakować. Czy Katarzynka ma go tam już w zasięgu? Katarzynka nie za bardzo ma w zasięgu to wszystko. Chodź. Nie czaruj nic na razie. O, chociaż schodzi tutaj do centrum. Schodzi do centrum. Tego byśmy chcieli. Aha, zobaczył tych. Dobra, to jeżeli oni tu biegną, to myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby przeczarować. O, myślę, że coś takiego. Katarzynka, weź czaruj, się rozbiegną. Okej, wystrzelajcie po tym. Wystrzelajcie po tym. Kawaleria na flankę. Kicia na flankę. Ty masz jeden czar, który daje gradobicie. Też jest dobre. Rzucaj tutaj tym gradobiciem. Piechota musi wytrzymać. O, ale nam tych kozaków zmasakrowali. Weź ich cofnij. Jednak wróg tam strzela. Zaraz husarią będziemy na flankę się przebijać. Dobra, strzelać i kawaleria do przodu.
I Kicią też będziemy gdzieś tam po flance jeździć. Nie chcę stracić oddziałów, bo nie mamy jakich zrekrutować. I ostatni tutaj kozak biegnie. Niestety ostatni kozak poległ. Ostatni kozak w tym sezonie. Stożek. Bardziej po swoich niż po naszych. Myślę, że coś takiego będzie akceptowalne. I ty, moja droga, masz jeszcze podmuch prawdziwego lotu. To powinno dawać boosty do ostrzału naszym jednostkom. Więc daj boosty tej jednostce i strzelajcie po tym. Wy już walka wręcz. I nasza kawaleria z Kicią na flaneczkę. Ci kozacy wam pomóc. Dobra. Prędkość. Rzuć może prędkość na tych. Kicia objeżdża. To jacyś kusznicy są. Kicia w tych dalszych kuszników. Kawaleria w zamachowcy Aksziny. Nie wiem, wiedź w to jacyś kusznicy. Nie powinno być chyba problemu. I nasza cienka linia piechoty póki co daje radę. Mocno nadwyrężona. Kolejny stożek. Kolejny stożek, to mnie się podoba. Rzucaj w tą piechotę. Trzeba ją dobić. Trzeba ją dobić raz na zawsze. Kolejne gra dobicie. Rzucaj tutaj, żeby pomóc naszym. Kicia miała jechać dalej. Po to Kicie rzuciłem, żeby ten oddział nam nie przeszkadzał. Okej. Dobra, strzelać po tym. Wyobijać tego. No, klasycznie trochę bardziej po swoich niż po naszych. Dobra, Husara niech tam chwilę stoi, walczy. Katarzynka, czarów potrzebujemy. Mamy tyle czarownic. Okej, do tyłu teraz tą husarią. Do tyłu tą husarią. Dobra, wy się obroniliście, rzucajcie się do przodu. Pięknie. Cooldowny zeszły. Stożek, tu sobie poradzicie. To stożkuj teraz tych. Nice. Do tyłu tą husarią, rozpędzić się i jeszcze raz szarżować. Wy tu walczycie w zwarciu. Możecie spróbować obiec. Okej, i szarżuj teraz na tych. Kicia tam daje radę w lesie. Tak, Kicia tankuje jeden oddział. Doskonale. A, tu szefu wroga walczy. Strzelajcie po nim, jeżeli dacie radę. Będę dźwięczny. Jakieś gra dobicie? Nie, skończyły się wiatry magii, a to są problemy. Husaria wjeżdża, husaria robi to, co powinna robić husaria, czyli masakrować. Oni spanikowali, więc możesz zawrócić. Nie ma sensu stać. Kolejną jednostkę straciliśmy. Prowadzimy to ręcznie, żeby uniknąć straty jednostek, ale niestety nie da się tego całkowicie uniknąć. Najgorsze, że tracimy tych bojarów, bo oni do końca walczą. Są ostrzeliwani do ostatniego żołnierza w oddziale. Spróbuj wycofać tych bojarów, żeby odsłonić łucznikom może tego Grigoria. Ważne, że husaria przetrwa, bo na automacie husarię chyba traciliśmy, nie? Tutaj troszeczkę ci łucznicy tracą zasięg, byście wybiegli z tego lasu, bo strzały się zatrzymują. Oni mają jakieś lodowe strzały, które się zatrzymują, widzę, wybuchają na tych krzakach. Tam Kici trzeba pomóc. Panika! My tutaj szturmowaliśmy tą osadę, nie? Tylko że główna armia była obok. Jak ona się jak przegra, to ta główna armia się po prostu wycofa obok, a osadę zdobędziemy. Dobra, cofnij tych. Spróbujmy teraz jak najwięcej ich wybić. Strzelaj po tym. Dobrze, husaria na pomoc Kici przyjechała. O to chodziło. Straciliśmy chyba 2 oddziały kozaków. Jeden ciężko zbrojny i jeden tych zwykłych włóczników. I tak lepiej niż na automacie. Zdecydowanie lepiej niż na automacie. Lodowa Gwardia zrobiła robotę, no i husaria. Husaria też zrobiła robotę. Na flaneczkach tam fajnie zaczęła kręcić, jeździć. I straciliśmy tak jak myślałem, te 2 oddziały. Ale mamy dużo szekielków. Tracimy niestety 2 popleczników w wyniku zdobywania kolejnej osady kislewskiej. 1000 szekli, mamy 6500. I to jest mucho importante. Prowincja zabezpieczona to pierwsze primo, a po drugie, że możemy rozbudować Kislew. Kislew może zostać rozbudowany, 3400 szekla. Także buduj. I tutaj mamy całą prowincję i to jest... Aha, ta stolica prowincji to jest jako pomniejsza osada. To możesz zniszczyć, to jest niepotrzebne. Tempo uzupełnienia stron, szansa spaczenie przychody z farm, lokalny region. Tu pamiętam, że na Kislew była jakaś templatka, że do jakieś budynki się łączyło, żeby więcej jakichś przychodów z farm i innych pierdół było. Ale potrzebujemy... Kurde, potrzebujemy więcej jednostek, a nie mamy szekli. Rozbudujemy dodatkowo Wolfsgard, ponieważ... Możesz dać kontrolę. Ponieważ tu już jest Norska. Tu już jest Norska i tu fajnie by byłoby postawić jakiś fort. Przy okazji tu jest kopalnia drewna, więc machniemy na wyższy poziom, ale... Nie wiem, czy jest dobry początek. Trochę zraszowaliśmy i prowincję, i rozwój prowincji. Nie wiem, czy to będzie dobre na dłuższą metę. Jakbyśmy zdobyli jeszcze Prag, to można by na chwilę przystanąć. Mielibyśmy jedną całą prowincję. Kislew jako dużą samodzielną osadę i Prag jako dużą samodzielną osadę. I więcej Kislewu walczyć byśmy nie musieli. Tu mamy... Aha, bo tu są już workowie się zaczynają. Od południa mamy w miarę przyjazne imperium.
To mamy przyjazne frakcje Kislewu, a tu już na północy znajduje się Norska. Znajduje się Norska i to w takich osadach, które byśmy z chęcią przytulili do siebie. Z tym też walczymy? Nie, oni nas lubią. Znaczy, no, lubią, nie lubią. Za Robespierów troszeczkę mniej nas szanują. Dobra, Katarzynka awansowała. Katarzynka za tą bitwę dostała aż 3 poziomy. 3 poziomy, więc mimo to, że zajmowaliśmy te... Ile zajęliśmy? Zraszowaliśmy? 4 osady? Tak, 4 osady. To i tak mamy 5 popleczników. Patriarcha ma 14, to znaczy, że albo podbija ziemię chaosu, albo nie podbija w ogóle. No bo Kislewu raczej nie rusza, jeżeli on też by tracił 2 punkty. A on chyba powinien znajdować się tutaj gdzieś na wybrzeżu, nie? Więc tutaj nie ruszył tych i na razie nie powinien zbytnio się rozszerzyć, jeżeli chodzi o liczbę prowincji. I możemy pierwszego atamana wyznaczyć do wschodniego... Nie ciebie chciałem. Chciałem zaznaczyć, że w tej prowincji, ale chciałem tego, który dawał +5, +3, albo w ogóle tego. Da się tych a potem atamanów zmienić? Cholipka, już kiedyś raz pamiętam, się pomyliłem. Ja chcę go odwołać. Ja bym chciał tego na przykład, do dochodów +10. To jest 600 +10, to byśmy 60 szekielka więcej dostawali. No dobra, jest jak jest. No dobrze, ale to by było tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie z Warhammerem, Kislewem i naszą carycą Katarzynką. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, tego malutkiego speedrunu kislewskiego. Trzymajcie się do następnego. Cześć, cześć!